Cześć, jestem Norbert i witaj na moim kanale poświęconym językowi arabskiemu i w serii 500 sekund w której opowiadam o krajach świata arabskiego. Dziś powiemy o małym, pustynnym kraju, w którym ponad 30 lat temu rozpętała się wojna, którą my aktualnie znamy jako pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, czyli Dawlatul Kuwait, Kuwait. Sama etymologia nazwy kraju pochodzi od arabskiego słowa kud, używanego we wschodniej Arabii. I oznaczał on coś w stylu fortu otoczonego zabudowaniami i wodą, mającego chronić przed najeźdźcami. I tak w języku arabskim możemy stworzyć tak zwane diminutywy, czyli zdrobnienia. I na przykład od wyrazu kelb, czyli pies, kulejb to piesek. Oczywiście nie z każdym słowem będziemy używali tego konkretnego wzoru, ale jest to przykład. No więc jeżeli kud to fort, no to Kuwait to forcik. I o ile na samym początku to może był on mały, gdyż jak głosi jedna z teorii, miasto Kuwait zostało założone w 1613 roku jako wioska rybacka. Lecz następnie z biegiem czasu w tej nowszej historii Kuwaitu stał się on potentatem. Najpierw w dziedzinie tranzytowej, wymiany handlowej pomiędzy Półwyspem Arabskim a Indiami, a następnie oczywiście w dziedzinie wydobycia ropy. Wcześniej jednak, w 1752 roku, na podstawie porozumienia z Emiratem Bani Khalid, terytorium to zostało oficjalnie Mashichat al-Kuwait, czyli szejkanatem Kuwaitu. Oczywiście na tych terenach byli Brytyjczycy i w 1899 roku Kuwait stał się protektoratem brytyjskim po zawarciu paktu znanego jako Al-Ittifaqiyya Al-Anglo-Kuwaitiyya, dzięki czemu Wielka Brytania zobowiązała się bronić terytorium Kuwaitu Taki stan rzeczy miał miejsce aż do 1961 roku, kiedy to oficjalnie Kuwait uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii. Na południu kraju znajdowała się Al-Mintaqa As-Saudiyya Al-Kuwaitiyya Al-Muhajda, czyli saudyjsko-kuwejska strefa neutralna, będąca poza obszarami tych dwóch krajów. Jednak porozumieniem ratyfikowanym w 1970 roku została podzielona, co widać na aktualnej mapie, w obrębie którego na przykład znajduje się miasto El-Wafra. Sam Kuwait aktualnie graniczy jedynie z tymi dwoma państwami, czyli z Irakiem i Arabią Saudyjską, oraz posiada linię brzegową, rozciągającą się na prawie 500 km. 20 lat później nastąpiła iracka inwazja na Kuwait i powodów, dla których Saddam Hussein zaatakował swojego sąsiada, było kilka. Jednym z nich było irackie żądanie umorzenia długu opiewającego na 10 miliardów dolarów zaciągniętego przez Irak podczas wojny z Iranem, niejasności związane z granicą pomiędzy tymi dwoma krajami, szczególnie jeżeli chodzi o wyspę Bubiyan, oraz chęć wykreowania z siebie niejako bohatera narodowego po upadku gospodarki, którego Irak doświadczył po wojnie iracko-irańskiej. Kuwait został zajęty błyskawicznie, bo 28 sierpnia, czyli zaledwie 26 dni po rozpoczęciu najazdu na Kuwait, Hussein proklamował nową, 19. muhafazę, czyli gubernatorstwo, na terenach właśnie Kuwaitu. Odrzucając oferty mediacji i wszelkie plany pokojowe utworzone przez ONZ, Hussein nie spodziewał się takiej reakcji koalicji utworzonej przez Stany Zjednoczone, w której udział brało prawie 30 państw, w tym 319 żołnierzy z Polski. I 17 stycznia rozpoczęła się operacja militarna nazywana Pustynną Burzą, Asifat as-Sahra, i pod koniec lutego terytorium Kuwaitu zostało wyzwolone. Co ciekawe, to co my znamy pod nazwą Pierwsza wojna w Zatoce, w języku arabskim jest to Harb al-Khalij al-Thaniya, czyli druga wojna w Zatoce. Dlaczego? Dlatego, że w języku arabskim ta pierwsza wojna to właśnie wojna iracko-irańska. Irakijczycy, uciekając z terenów Kuwaitu, zastosowali taktykę tzw. spalonej ziemi, Siyasat al-Ard al-Mahruqa. I stąd też mamy obrazki płonących szybów naftowych. Warto tu również wspomnieć o Tariq al-Maut, czyli autostradzie śmierci, autostradzie numer 80 łączącej Irak i Kuwait, miejscu krwawych walk, wzdłuż których lotnictwo koalicji
bombardowało wycofujące się wojska irackie. Kuwejt jest emiratem, czyli głową państwa jest emir. Aktualnie rządzący to Nawaf al-Ahmed al-Jabir as-Subah. I tutaj warto zwrócić uwagę na ten ostatni człon, as-Subah, al-Sabah. Jest to dynastia, jest to ród, który rządzi tymi terenami. A ród ten wraz z innymi koczownikami przybył na te tereny na początku XVIII wieku, a w 1756 roku Sabah I bin Jaber został przywódcą osady Kuwejtu. I tak praktycznie nieprzerwanie, praktycznie dlatego, że podczas wojny Saddam Hussein powołał tutaj swój marionetkowy rząd, dynastia ta rządzi terenem Kuwejtu przez 270 lat. Co ciekawe, aktualny następca tronu, Mishal al-Ahmed al-Jabir as-Subah, ma 81 lat, co czyni go najstarszym następcą tronu na całym świecie. Naturalnie PKB krajów Zatoki jest bardzo wysokie i nie inaczej jest tutaj w Kuwejcie. Pomimo tego, że kraj ten był dotknięty kryzysem związanym z pandemią. W 2019 roku PKB na jednego mieszkańca wynosiło $32,000. Warto tu również zwrócić uwagę na walutę obowiązującą w Kuwejcie, czyli dinara kuwejskiego. Jest to najmocniejsza waluta na świecie i aktualny przelicznik dinara do złotówki, 1 dinar to aż 15 zł. W obiegu mamy banknoty o nominale 1-dinarowym, 5, 10, 20, ale są również połówki i nawet ćwiartki. Kuwejt zamieszkuje około 4,5 miliona osób. Jednak Kuwejt jest również przykładem państwa, w którym ci rodowici mieszkańcy stanowią znaczną mniejszość. Dlatego, że imigranci zarobkowi pochodzący albo z biedniejszych krajów arabskich, albo z krajów azjatyckich, jak na przykład Bangladesz, Filipiny, Pakistan, to aż 70% populacji. Jednak w 2020 roku zaczęto uchwalać ustawy mające na celu ograniczenie tej liczby. Czy kiedykolwiek widzieliście wyścigi wielbłądów? Jeżeli tak, to czy zastanawialiście się, skąd one wiedzą, gdzie mają biec? To właśnie w Kuwejcie został przeprowadzony pierwszy wyścig, podczas którego zamiast dzieci wielbłądem steruje robot umieszczony na jego garbie, a sterowany jest przez właściciela wielbłąda, który podąża samochodem na drodze obok, za ścigającym się wielbłądem. Wcześniej to dzieci, najczęściej pochodzące z biednych, azjatyckich krajów, były wykorzystywane jako dżokeje, co zostało zakazane na początku XXI wieku. W Kuwejcie językiem urzędowym jest oczywiście język arabski, jednak ze względu na dużą ilość imigrantów możemy wiele spraw załatwić tu również w języku angielskim. Jeżeli jednak chcecie dowiedzieć się, jak ta sytuacja wygląda w Afryce, w kraju, o którym niewiele mówi się w kontekście krajów arabskich, a od którego nie tak dawno oddzieliła się jego południowa część, to zapraszam Was do mojego następnego filmu. Z tego miejsca oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do pozostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.